Co robią zwykli praktykanci w zwykłych firmach? No więc parzą kawę, kserują dokumenty, sprzątają schowki na miotły, ewentualnie zajmują się włażeniem w 4 litery każdej osobie napotkanej na korytarzu. A co robią praktykanci w Audi? To. Nie, to nie jest żart. Za powstaniem tego samochodu, czyli Audi RS6 z dopiskiem GT, naprawdę stoją praktykanci. W 2019 roku do firmy przyszło 12 młodych, gniewnych, 20 parę lat i nie wiedziano, co z nimi zrobić. Trochę dla żartu, trochę z przekory powiedziano im, to macie tutaj zwykłe RS6 i zróbcie z tego jakiś fajny projekt. Na przykład, nie wiem, zróbcie go tak, żeby nawiązywało do Audi 90 Quattro i MSO GTO z 1989 roku. Ci nawet nie wiedzieli, co to jest, to Audi 90 Quattro, ble, ale sprawdzili sobie na zdjęciach i wyszło im to. Naprawdę, pracowali nad tym 6 miesięcy. Jak pokazali swoim szefom, to szefowie mówią, zajebiste, pokazujemy to jako koncept. W 2020 roku pokazali takie podobne Audi, które nazywało się RS6 GTO. A potem, po 4 latach, okazało się, że projekt jest tak dobry, że postawiono go wdrożyć do produkcji. Chociaż produkcja to za duże słowo, bo powstanie tego samochodu zaledwie 660 egzemplarzy na cały świat. Oparte jest na Audi RS6 Performance, ale różni się od niego wieloma charakterystycznymi cechami. Pierwsze to oczywiście to malowanie nawiązujące do GTO, czyli naklejeczki, czyli trochę pomarańczowego, trochę takiego, nie wiem, dziewczyny, wy wiecie lepiej. Dla mnie to jest szaro-zielono. Khaki. Silny jest dziewczyną, mówi, że to jest khaki. Ciekawsze jest to, że to auto występuje nie tylko w takim malowaniu, tylko można je mieć również w czarnym, w jednym z 2 szarych, w tym nardo, a nawet w lekko brązowym. Wówczas felgi w niektórych tych konfiguracjach są białe, naklejki można mieć, można ich nie mieć. Według mnie, jakby nie miał naklejek, był cały biały na tej białej feldze, dedykowanej wyłącznie do tego modelu, też wyglądał zajebiście. Natomiast oczywiście naklejki i malowanie to jest jedno. To, co przede wszystkim przekonstruowano, to i to. Oba błotniki i maska wykonane zostały z karbonu. I to wykonane zostały tak, że ten karbon widzicie tutaj, to już jest polakierowany karbon i nie czujecie tutaj w ogóle tego lakieru nawet pod paznokciem. To jest równiutkie idealnie, więc naprawdę technologia malowania chapeau bas. To już są naklejeczki i to pod paluchem czujecie, ale to jest karbon i tutaj jest ten lakier pięknie położony. One mają też inny kształt trochę niż w tradycyjnym RS6 Performance. Tutaj na przykład zobaczcie, jest takie wybrzuszenie i tutaj powstaje kanał powietrzny, który ma wypuszczać powietrze z nadkola po to, aby zmniejszyć ciśnienie w całym nadkolu. To, co jest innego i co odróżnia, to już powiedzieliśmy, dedykowana felga. Jednocześnie jest to pierwsze RS6 w historii, które nie ma relingów. Wszystkie poprzednie w każdej wersji miały zawsze relingi, tu nie mamy relingów. Dlaczego? Żeby optycznie obniżyć samochód. Tutaj mamy dodatkowo tak zwany otwarty spoiler. Otwarty, ponieważ tu wpada powietrze po prawej, przepraszam, po lewej tutaj, a tutaj po prawej stronie i ten spoiler został 1:1 przeszczepiony z projektu, który wykonali 6 lat temu praktykanci Audi. I jeszcze jedna zmiana taka wizualna, jeżeli chodzi o samochód, to jest tylny dyfuzor, który też jest inny niż w Performance. Zobaczcie, tutaj ma normalnie kanały powietrza poprowadzone tak, żeby to, co wylatuje zza samochodu, zawsze ten strumień jest kierowany do góry, więc to wspólnie z tym spoilerem ma powodować, że nie powstają wibracje powietrza tutaj za tym samochodem, natomiast końcówki wydechu są standardowe dla RS6. Pojawiło się za to jeszcze takie pionowe światło odblaskowe, nawiązujące do samochodów wyścigowych. Klapa bagażnika taka sama i jest to tylko jedna z 4 części takich na karoserii samochodu, która jest wspólna z Audi A6. To są przednie drzwi, tylna klapa i dach. Tylko 4 elementy to auto i każde RS6 ma wspólnego ze zwykłym A6. Tylne błotniki są inne, nawet tylne drzwi mają już inny profil, przez to, że mamy inny rozstaw kół z przodu i z tyłu, to również drzwi tutaj musiały zostać nieco inaczej skonstruowane. Pojawiły nam się karbonowe takie progi i pojawiły nam się karbonowe lusterka. To, co innego mamy w GT od wszystkich innych RS6, to jest też zawieszenie. W standardzie
gwintowane. Więc jeżeli chcecie sobie wyregulować zawieszenie w swoim RS6 GT, to dostajecie taki pakiecik, 2 klucze do ustawiania wysokości sprężyn i jednocześnie takie pokrętło do ustawiania dobicia i odbicia amortyzatorów. I wszystko to możecie sobie zrobić, poświęcić na to kilka godzin, wyregulować, pojeździć i dostosować samochód do swoich indywidualnych preferencji. Czy ma więcej masy mieć na tyle, czy więcej na przodzie, czy ma być bardziej komfortowy, czy bardziej sztywny, czy podwyższony, czy obniżony. Standardowo z fabryki wyjeżdża w takim ustawieniu, jakie mamy tutaj i już jest o centymetr to zawieszenie obniżone w stosunku do RS6 w wersji Performance, więc mamy jeszcze niższe auto. RS6 jest niższa o 2 cm od A6, a tutaj jeszcze odejmujemy 1 cm i tak pięknie nam wtedy siedzi, że ledwo tutaj można włożyć łapę. Ale gdybyście nie chcieli bawić się tymi wszystkimi kluczami, ustawiać tego zawieszenia i nie jeździcie po torze, to mogliście i możecie, w zasadzie już chyba nie możecie, a może jeszcze możecie, nie wiem, czy są dostępne jakieś egzemplarze. W każdym razie występuje ten samochód też w wersji, można było sobie do tego dopłacić z sportowym zawieszeniem RS z Dynamic Ride Control, czyli utwardzanym z poziomu trybów jazdy, albo z zawieszeniem adaptacyjnym pneumatycznym. Natomiast jeżeli mamy GT w nazwie, to moim zdaniem aż się prosi, żeby ten samochód kupić z tym standardowym, w tym wypadku gwintowanym, regulowanym ręcznie zawieszeniem, szczególnie, że stabilizatory też usztywniono względem Performance'a, przedni o 30%, a tylny aż o 80%, więc zapowiada się to wszystko i brzmi naprawdę twardo. I teraz sobie myślicie, no tak, tam dowalili parę elementów i pewnie składają to w tej samej fabryce, więc jaki to wyjątkowy samochód. No więc tak, podstawa powstaje w tej samej fabryce, w której produkowane jest zwykłe RS6, ale delikatnie rozebrane RS6, czyli pozbawione na przykład tego przodu, jedzie zupełnie gdzie indziej, żeby powstało GT. Jedzie do tej samej fabryki, w której ręcznie produkowane jest R8, i tam ręcznie 7 osób tylko dedykowanych specjalnie do tego modelu zakłada zderzaki, zakłada błotniki, zakłada spoilery, zakłada zawieszenie, zakłada maskę i dopieszcza każdy samochód w jeden dzień. 7 osób jednego dnia robi jedno RS6 GT. No powiem Wam, że mój blacharz ogarnąłby to w 3 godziny jeden sam i to przy pomocy harnasia jedynie. Panie ludzku, kochani, na czerwono czy na biało, da. Napracowali się, tak czy siak, dorzucili trochę karbonu, obniżyli samochód i wiecie, ile schudło GT przez te wszystkie karbony? 25 kg względem zwykłego RS6 i zaledwie 10 kg względem RS6 Performance. No ale dycha, dobra, według niektórych dużo. Ale żeby jeszcze bardziej odelżyć samochód, zastosowano tutaj pakiet RS Dynamic Plus, w skład którego wchodzą m.in. takie tarcze hamulcowe, czyli ceramiczne. Ceramiczne i to o średnicy 44 cm, więc 22-calowa felga w tym wypadku to jest must have, bo zobaczcie, jak niewielka tutaj jest odległość od zacisku, swoją drogą zacisku aż 8-tłoczkowego do felgi. Tam nawet palucha nie wsadzę pomiędzy jedno a drugie, piczy włos by tam ewentualnie wszedł. Na ten pakiet składa się też oprócz ceramiki prędkość maksymalna, zwiększona do 305 km na godzinę. Całe auto, tak jak wspomniałem, jest oparte o wersję RS6 Performance, a to oznacza, że zmieniono też mechanizm centralny, różnicowy. Jest bardziej kompaktowy, lżejszy i ma więcej mocy przenosić na tył. Podobno, są to informacje nie do końca potwierdzone, bo oficjalnie nikt się tym nie chwali w Audi, ale w przypadku wersji GT jeszcze delikatnie zmieniono sterownik tego centralnego mechanizmu różnicowego po to, żeby jeszcze więcej tej mocy i momentu przenosił na tył, ale to okaże się podczas jazdy, czy jest to rzeczywiście wyczuwalne już w przypadku RS6 Performance. Jeżdżąc tutaj po torze, mieliśmy takie wrażenie, że auto rzeczywiście z podsterownego stało się bardziej neutralne, prowadzące się bardziej jak WRC i lubiące delikatnie zamieść tyłkiem, więc jest to dobra informacja. W RS6 Performance to zmieniono również skrzynię biegów, to znaczy jej oprogramowanie, tak żeby działała jeszcze szybciej, żeby poprawiła na przykład czas przyspieszenia do setki. W przypadku RS6 GT pozostała skrzynia identyczna i identyczny pozostał
motor, silnik, w którym nic nie grzebano, nic nie przekonstruowano, tylko jest to żywcem wyciągnięta jednostka z RS6 Performance. Dzięki temu, że wzmocniono doładowanie do 2,6 bara i przeprogramowano sterownik, mamy 30 koni więcej niż w zwykłym RS6, czyli 630 newtonometrów, więcej o 50, czyli 850 zamiast 800, no i układ mild hybrid. Mild Hybrid oparty o 48V instalację elektryczną, który pozwala na przykład na żeglowanie samochodu i to do prędkości 160 km na godzinę. Motor po prostu wtedy się wyłącza. Wyłączać się mogą też cylindry. Przy małym obciążeniu, jak jedziemy stabilnie, jak nie pałujemy, to połowa cylindrów się wyłącza i mamy czterocylindrowe Audi RS6 GT. Jedziemy tylko na 4 cylindrach. Sam centralny mechanizm różnicowy, bo to jeszcze jest istotna informacja, może aż do 85% tej mocy i momentu przenieść na tylną oś, albo do 70% na przód, wtedy z tyłu mamy 30, a jak mamy tu 85, to tylko 15% tej mocy i momentu jest z przodu. A na chwilę jeszcze wracając do masy samochodu, to w wersji Performance o 8 kg ograniczono masę, usuwając, uwaga, wygłuszenie z pomiędzy komory silnika a kabiny i częściowo wygłuszenie pod tylnym bagażnikiem. Nie po to, żeby było głośniej, jak szybko jedziecie, tylko po to, żeby wrażenia akustyczne ze sportowej jazdy, kiedy ta V8 się rozkręca, były fajniejsze i żeby lepiej było słychać wydech tutaj z tyłu. Bagażnik. Nie będziemy się nad nim rozwodzili, bo już RS6 testowaliśmy dwukrotnie na dobrą sprawę. Niedawno wersję Performance, znaczy niedawno, rok temu to już było. 600 litrów. Bardzo foremny, w związku z czym łatwy do zagospodarowania i jednocześnie ma naprawdę mnóstwo fajnych rozwiązań, takich choćby właśnie jak przesuwana taka ramka, żeby można było umieścić bagaż, a jak tego Wam mało, to to wysuwacie i tu macie dodatkowe elementy do tego systemu montażowego, siatki, siateczki, klipsiki, różne tego typu rzeczy. Natomiast z tyłu pod podłogą nie znajdzie się nic, czy jest coś tam jeszcze? O, jeszcze proszę, znalazło się miejsce, doda wszystkie dodatkowe graty i zobaczcie, jak to jest ładnie estetycznie zrobione, łącznie z uszczelką poprowadzoną tutaj wszędzie dookoła, żeby to nie latało, nie wydawało z siebie dźwięków, ciągnięka do składania tylnych oparć, gniazdko 12V, ładnie wkomponowane LEDy, roletka oczywiście, która zjeżdża nam automatycznie, kiedy tylko zaczynamy zamykać bagażnik. Zjeżdża, o, teraz jedzie. Z tyłu miejsca dość. Tam sobie usiadłem przed chwilą, na szybko ustawiłem ten fotel. Zobaczcie na karbonowe obicie z tyłu tych foteli. Miejsce na 4-punktowy jakiś pas, gdybyście chcieli taki sobie tutaj zamontować. Mamy tutaj pakiet RS Plus wnętrza, więc mamy na przykład fotele z mikrofibry, tutaj przeszyte miedzianą nicią, a tutaj nici takie czerwone. Czerwone pasy bezpieczeństwa oraz naszywki na fotelach, które nie pozostawiają wątpliwości, że macie model wyjątkowy, bo mają nie tylko RS6, ale doszyte jeszcze GT. Podłokietnik jest, ma fajne zamykane uchwyty na kubki. Tutaj schoweczek z przyjemną wykładziną, więc nic tam nie będzie hałasowało, jeżeli to wrzucicie sobie. Natomiast no, fotele niestety to jest tak, nie no to stety. A, niestety. 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 Wszystko się zgadza. Proszę, tak jak być powinno. 40, 20, 40, długie przedmioty, kilka par nart przewozicie. To lubię. Z tym się zgadzam, pod tym się podpisuję. Może być sportowo i może być praktycznie. Drzwi przednie. Wszędzie ta mikrofibra dynamika, którą oni stosują i wygląda świetnie. Deska rozdzielcza, cała obszyta i to obszyta dosłownie, ponieważ zobaczcie, ma normalnie szef, też z mikrofibry. Kierownica też z mikrofibry i też obszyta tymi nićmi czerwoną i miedzianą, o tego słowa szukałem. I dodatkowo skórą obszyta tutaj środek tej kierownicy też pięknie z szwami. A teraz to moja ulubiona część w tym samochodzie, czyli przednie fotele z napisem RS6 GT, z pięknym przeszyciem czerwonym, z pięknym przeszyciem znowu tutaj miedzianym. Fajnie, że są manualnie sterowane, bo nie podniesiono dodatkowo masy, a jednocześnie dzięki temu, że tam nie ma żadnej elektryki, można go bardzo nisko opuścić, nawet przesuwa się przód, tył na szynach i cięgnem, dźwignią, a nie elektrycznie. Jechał tu ktoś, kto chyba ma łupież. Tutaj zobaczcie znowu, podłokietnik też z mikrofibry. Tutaj też to mamy z mikrofibry i to jest czynnik decydujący o wartości tego samochodu.
9. egzemplarz z 660. Często piszą w takich edycjach limitowanych one-off, czyli jeden z. Nie chce im się za każdym razem innego numerku wypisywać, a tutaj mamy 9. 660. No przyznacie sami, że jest różnica pomiędzy dziewczyną, która mówi wam, że jesteś moim jednym z 660, których miałam, a między dziewczyną, która mówi wam, no jesteś 493, którego miałam na liście. Ta pierwsza jest puszczalska, a ta druga jest zorganizowana i ma matematyczny umysł. No to znaczy, że jest wartościową dziewczyną. Wracam jeszcze na chwilę pod maskę, bo nie przyjrzałem się jednemu. Właśnie temu. Bałem się, że to jest lakierowane. A to zobaczcie, wszystko jest z prawdziwego karbonu i pod spodem widać, że to jest właśnie karbon. Bardzo lubię takie detale. A teraz najbardziej wartościowa informacja dla Was. Tak wartościowa, że nawet na tę okoliczność wyszło piękne słoneczko. Otóż wyobraźcie sobie, że też możecie przejechać się tym samochodem i to za kierownicą. Pod warunkiem, że wykupicie coś, co nazywa się Audi Driving Experience, jest organizowane od 2 lat, czyli szkolenie tutaj na Silesia Ringu organizowane bezpośrednio przez Audi. RS6 GT w tym roku będzie tutaj. Będziecie mogli pojeździć nie tylko na fotelu pasażera, ale także za kierownicą. Wyjątkowy samochód w wyjątkowym miejscu i w dodatku wyjątkowy człowiek, który to szkolenie będzie prowadził. Co prawda w cieniu się tam ukrywa przy swoim prywatnym samochodzie. No chodź, Mam przyjść? chodź, To tak nieśmiało, no. nie wiem. Michał Kościuszko, Cześć. którego pewnie dobrze znacie i kojarzycie, kierowca rajdowy, kierowca sportowy, który teraz odpowiada od strony szkoleniowej za Audi Driving Experience. Masz tu swoich ludzi, z nimi będziesz pomiatał także tym. Tak jest, między innymi tym samochodem, oczywiście wszystkimi dostępnymi samochodami Audi z gamy RS, ale to jest niewątpliwie highlight i wielka przyjemność, że mamy właśnie ten samochód tutaj na Człowiek, Silesii. który High Life prowadzi, musi High Life prowadzić. Ale dzisiaj będziesz jeździł ze mną, wiesz? Nie wiem, czy jeszcze to wiesz. Wiesz co, już jeździłem parę razy z tobą, więc się nie boję, ale chętnie zobaczę. O, ja na zapleczu mówiłeś co innego. Pielucha jest? No jasne, że jest. Widziałem twoje wyczyny już nie jeden raz. No już powiem Ci, wiele osób widziało, nawet w niektórych przypadkach kilkaset tysięcy, ale są też takie wyczyny, które tu zrobiłem i które światła dziennego nie ujrzały, wiesz? I Tak bardzo się tylko dobrze. wydaje. Ale najpierw ja pojadę, dobrze? Z przyjemnością. A Ty, mówię teraz całkiem serio. Każdemu z nas, kierowców, wydaje się, że zajebiście potrafi jeździć, nie? Każdy jeździ szybko i bezpiecznie, ale zawsze jest coś do poprawy. Ja na tym torze spędziłem mnóstwo czasu, jeżdżąc różnymi samochodami. Ty mnie naprawdę uczyłeś tutaj jeździć, taka jest prawda, ale ja chciałbym, żebyś rzeczowo ocenił, teraz jak się przejedziemy, gdzie popełniam błędy, bo naprawdę chciałbym przy tego rodzaju samochodzie też czegoś jeszcze się nauczyć. Z przyjemnością, Więc zaczynajmy. szczerze, tak? Możesz rzucać, mi Wszyscy wiemy, Kościół, jaki ty jesteś. Samo Nic się przejdzie, nie samo ukryje. wyjdzie. Nosisz takie zwykłe pieluchy, czy już pieluchomajtki? Zdrowie. Ja mam taki strój Borata pod spodem i on jest cały z pieluchy. Na wszelki wypadek. Pierwsze rozgrzewające chyba, nie? Żeby ten... Może drugie też. nie było cię na Sugerujesz, tej że lekcji. Drugie też, tak? I trzecie też. Moje zwolnienie jak było. Ja uznaję od razu, że taki samochód jest tak rozpalony i tak gorący. Dzisiaj je mamy na szkoleniu, są porozkładane słupeczki, tam gdzie masz apeksy, tam gdzie powinieneś wjeżdżać. Nie? Punkty hamowania. Punkty hamowania, Punkty punkty inicjacji wejścia, skrętu. inicjacji skrętu, inicjacji seksualnej. Tak jest, tu uważamy na banany. Tak. Rozgrzewamy wszystko, oleje, opony. Ja tego nie oleję. A tutaj oleję. gdzieś mamy nawet taki wyświetlacz RS, który RS nam monitor, pokaże, czy tak my jest. jesteśmy rozgrzani. Weź RS monitor, włącz nam. Cyk. Już proszę pana. Zaraz znajdziemy, gdzie on jest. No, specjalista od szkoleń Audi nawet. Wait a moment. Szukał teraz będzie. Ty, czekaj, bo u mnie jest inaczej. Jak to u Ciebie jest inaczej? W czym? A w Twoim prywatnym RS6, tak? Jesteś na ustawieniu Dynamic? Nie, RS2. RS2 jestem, no, byłem na RS2. No to się O. nic nie zmienia, dobra. Ale teraz musimy dojść do tego, gdzie on jest na wyświetlaczu. Pojazd powinien tutaj być. Excuse me. Jest pojazd. Monitor Monitor RS. RS. Yeah! Mam. Zobacz, wszystko oprócz tylnego dyfra, tak? Jest ciepłe. Tak. Mechanizm różnicowy, sportowy. A reszta jest ciepła. No i myślę, że ciężko będzie w tych warunkach, tej temperaturze jakoś specjalnie to dogrzać. I dobrze.
Znaczy mówisz, że żeby nam się na czerwono zaświeciło, Tak, tak, wszystko będzie ewentualnie na pomarańczowo, ale na czerwono wątpię. I tutaj mamy to słynne, co ja bardzo lubię, czyli tu prostujemy, tu tak. Zgadza Tak się? jest, 10-11. To znaczy 10-11. Zakręty numer 10-11. O kurna to. Ty! A? Czterokołowe. Ale ładne wiesz boczki. co? Ale nawet w takim na delikatnie ujętym gazie on się zaczyna ustawiać delikatnie bokiem. Dokładnie tak powinno być. Co w zwykłej RS6 było niemożliwe do uzyskania w tej poprzedniej. No. Ja pierdzielę, ty, ale nawet performance się nie próbuje tak ustawić tyłem. Wiesz co, no to one podobnie się zachowują. To też wynika z tego, że po pierwsze mamy jeszcze letnią oponę, ona nie jest dogrzana. No ale pomaga nam też sam napęd, nie? Odjęcie nogi z gazu powoduje, że transfer masy jest nieco łatwiejszy. O, widzę, że tutaj na fałeczkę jedziesz. No właśnie, bo tu są dwie szkoły jazdy. Jedna to jest dojeżdżamy tu i zaczynamy wtedy wyprostowywać się, nie? Wiesz co, to jest dobry tor, który pokazałeś, ale niekoniecznie do tego samochodu. Bo, Dlaczego? Bo linia wyścigowa V jest dedykowana autom, które są nieco lżejsze. Możesz opóźnić punkt hamowania i szybko zrobić rotację auta w miejscu. Tutaj przy tej masie, grubo ponad 2 ton. No nie grubo, bo tam 2 tony 90, coś takiego. No ale to oczywiście to jest mniej niż u konkurencyjnych marek, ale mimo wszystko to jest auto z punktu widzenia torowego dość ciężkie. Idzie za ręką, jest precyzyjne, ale używamy nieco innego toru jazdy, czyli Przy bardziej, którym słupku hamujemy? no myślę, że jeszcze chwilę za wcześnie. Chociaż nie doceniłem niedogrzanej opony. Staraj się zrobić mocniejszą inicjację na kierownicy, a potem już nie robić tylu korekt przy kontrowaniu. Mocniejszą inicjację. A, czyli już przy samej Tak jest, kontrze, bo tak? teraz jedziesz takim stylem trochę pomiędzy wyścigowym, a rajdowym, powiedzmy driftowym, czyli chcesz wprowadzić auto w poślizg i te mikrokorekty, które robisz, one niewiele wnoszą, bo to jest Okej. taka informacja chcę, nie chcę. To jest mocny skręt i potem starasz się ustabilizować kierownicę Okej. przy jak najmniejszych ilościach właśnie korekt. Zostań na lekkim gazie tutaj. Jak jedziesz zupełnie bez Czyli gazu, nie odpuścić, tak? to po to mamy tutaj napęd quattro na 4 koła stały, Żeby on wyciągał nas, żeby tak? on ustabilizował nam samochód. Jeżeli zejdziesz z gazu, to bezwładnie zaczniesz latać z lewej do prawej, a na lekkim gazie, podkreślam lekkim, auto będzie się zachowało inaczej. Dodatkowo w tych warunkach raczej trochę mniej używaj ciśnienia hamowania, tak jak teraz zrobiłeś. Okej, nie? czyli- Wcześniej klepnąłeś mocno hamulec, odpaliłeś ABS i wydłużyła nam się droga hamowania. Okej. Przez to paradoksalnie mniejsze ciśnienie hamowania będzie dawało nam lepszą skuteczność. Ale jestem w szoku, powiem Ci, jak on skubany zrobił się mniej podsterowny, Dokładnie. a więcej jest tutaj teraz nadsterowności. Dokładnie, ja też jestem w szoku. Zobacz, ten samochód waży swoje, Kurna. a idzie za ręką. Precyzyjnie jesteś w stanie kontrolować tam, gdzie chcesz być z I przodem. mało tego, mam wrażenie, bo Performance miał w naszym przypadku pneumatykę. I mam wrażenie, że ten zestaw, który jest tutaj, czyli ta klasyczna sprężyna, to obniżone zawieszenie, ten gwintowany zawias, zostało skubane, ustawione tak, że on sprawia wrażenie lżejszego w prowadzeniu. Absolutnie. Sam zestaw też jest lżejszy, nie? No ale to wiesz, no, przy 2 tonach 20 kg różnicy Tak. to nie są spektakularne wyniki. Ale jadę i mam wrażenie, że przede wszystkim ten samochód się lżej prowadzi. To jest niesamowite. Tak, to wrażenie Już wynika... tutaj, o, widzisz, kurna, No. tu go... A to przez to, że najeżdżamy jedną osią, moim zdaniem, na tą... Zobacz, patrz, zobacz, co on robi. Dobra. Ja... Trochę za mało kontry, ale samochód w dużej mierze sam przez to, że wyciągnąłeś go gazem, znalazł się tam, gdzie powinien się znaleźć. Teraz mamy bardzo trudne warunki, bo trochę pada, trochę jest sucho i to są takie Tak. szachy, jeżeli chodzi o grip, nie? O, wjechałeś na krawężnik, który jest pomalowany farbą, natychmiast dostajesz... Zobacz, ale jakiego wozi na boki. Gazem, Ja... gaz. Dobra. O! No, tutaj było parę rzeczy do poprawy, proszę pana. No a co dokładnie? No właśnie, ja lubię tak Po jeździć. pierwsze, To było do poprawy. jak szedłeś tym slajdem, nie powinieneś pulsować gazem w tym aucie, bo ja słyszałem było Tak, nawyki z mojej tylnonapędowej Supry. Zostań na, nie wiem, 15-20% gazu, 30% w zależności od tego, ale na stałym gazie. Okej. A druga sprawa, staraj się nie łapać kierownicy do góry nogami, bo był taki moment, że ona była do góry nogami, a ty trzymałeś ją za 15 trzecia. Jak potrzebujesz, zrób sobie przekładkę i przełóż te ręce.
Okej. Ty masz dobre czucie auta, więc wiele rzeczy robisz też podświadomie, ale jeżeli chodzi o samą technikę, tutaj zakładania kontry, moglibyśmy to poprawić delikatnie. Noga na gazie i jednocześnie kontrując przekładamy ręce, jak mamy mocną kontrę założoną. Tak jest. Teraz fajnie zacząłeś już wdrażać tą linię wyścigową. No jak powiedziałeś, to ja się słucham. Schodzisz zupełnie z gazu w momencie, kiedy chcesz zrobić rotację samochodu, ustawić się w kierunku wyjazdu z zakrętu, a potem już go prowadzisz jednak cały czas gazem. Okej. Czyli dohamowujesz oczywiście bez gazu, zaczynasz skręcać bez gazu i od razu jak już wykonasz rotację, zostajesz na lekkim gazie. Gazem. Nie puszczaj kierownicy. Tam jest śliski krawężnik i przy jeszcze większej dynamice mogłoby No to nas jak tam mam przełożyć? zmotać. A pokażę Ci potem. O, to jest dobrze założona kontra, tylko jeszcze powinieneś przewidzieć, że lewy tył złapie farbę, więc dostaniesz dodatkowego spina. Okej. Jak chcesz dobrze To hamować jeszcze w o takich takich warunkach, rzeczach jeszcze nie myślę, żeby... tutaj się świeci asfalt, bo jest nagumowany. Zostań bardziej z tej strony Okej. i hamuj sobie tu. Zobacz, o ile masz więcej gripu. Stabilniejsze. Ile I masz potem grypu na więcej? końcu dojeżdżam tu, tak? Tak Dopiero. jest, jak potrzebujesz. Okej. Chociaż w tym momencie znowu przetniesz ten element, który jest mocno nagumowany. Większa kontra, trochę była za mała kontra w pierwszej fazie. Okej, Bo czyli teraz- szybciej powinienem doprowadzić Tak, to- do większego skrętu koła, tak? Szybciej założyć kontrę i tyle by Ci wystarczyło, bo jak spóźniłeś Okej. tą kontrę, to wymagane było jeszcze zrobienie przekładki, czego chciałeś uniknąć, widziałem. Tak, tak. Tutaj nie do- dostajesz nie- grip. Pach. Nie do końca wiem jeszcze właśnie, jak zrobić tą przekładkę, nie? Gazem, nie pompuj. Mało, ale zostań. Widzisz, co się dzieje? Ja p... Jest lepiej. Zajebiście! Wiesz, co ja bym chciał? Pewnie wiem. No, żebyś ty mnie teraz przewiózł. Dobrze. Co? Dobrze. Warunek jest, Mam powiem nadzieję, ci... że Boże na nas nie widzi, że się zatrzymujemy na torze, a teraz nawet jedziemy pod prąd. Ja pie... To jest RS6? To nie jest RS6. Ja Michał! Aż się nie chcesz rozstać z kierownicą. Może włączyć kontrolę trakcji dla pewności. Włączysz? Nie było. Ale popatrz, jest, wiesz co, dwie takie uwagi cenne i od razu zaczyna człowiek... Ja pie... Odruchowo wciskam hamulec póki co. Widzisz, jestem cały czas na stałym gazie. Widzisz, on wychodzi na wprost. Idea jest taka, żeby koniec takiego poślizgu, jeżeli już go ma, to gdzie tam Sorry, tego szukasz? Aviomarinu. No, żeby co na koniec takiego poślizgu? Zostać na prostych kołach w tym samochodzie, żeby nie kończyć to na skręconych. skontrowanych kołach. Czyli idę, Czyli bach, taka płynność i kończę na wyciągnięcia prostych, go. widzisz? Okej, dobra. Nie ma tego szarpnięcia. Inicjacja, napęd mi pomaga zrotować auto, hop, Tak. jestem w lekkim, podbijam sobie gazem, mogę z masy go lekko przełożyć jak potrzebuję, teraz coś mi się, bach, złapało, więcej gripu, dlatego auto przykantowało. Ale widzisz, no rzeczywiście ta lekkość prowadzenia tego auta przy... Ja jestem tym najbardziej zaskoczony. Lekkością. Po prostu lekkością. Tak, tutaj Tym, też jak on omijam jedzie. prawą stronę, która jest nagumowana. Nie będę tutaj przesadzał z hamowaniem. Jakbyśmy cały czas chcieli jechać bokiem, to nam braknie opon, więc zróbmy coś pomiędzy, nie? Widzisz, ja praktycznie dwoma palcami mogę prowadzić ten samochód. No ty tak. No ja już bym tutaj spanikował, że będziemy w trawie. I cyk. No wiesz co? Właśnie dlatego trochę chciałem się z tobą przejechać, bo człowiek po pewnym czasie nabiera takiej pewności. Ja nie uważam, że źle jeżdżę po tym torze. Jakieś tam doświadczenie mam. Natomiast takie spotkanie z tobą i jednak zobaczenie, jak ty to robisz i posłuchanie twoich uwag, to jest dla mnie mega cenne. No zobacz, Mega. jedna prosta sprawa. Jak będziemy skręcać kierownicą powiedzmy w takim zakresie na hamulcu, widzisz co się No. dzieje, natychmiast auto się zabiera. Teraz skręcę tak samo bez hamulca, ono trochę dłużej czasu potrzebuje, a Tak. to samo zrobię tylko jak przejedziemy ten zakręt na lekkim gazie i z kolei ta trajektoria skrętu jest jeszcze większa. Więc dlatego zrozumienie tego napędu i jak ważna jest praca gazem, również prowadzenie auta, teraz skręcę z gazem, zobacz, dużo większy jest łup, nie chcę tego robić za bardzo, bo jest jednak ślisko, ale jakby pomagasz tym rozwiązaniom, tym napędom, również umiejętną pracą hamulcem i gazem. Ale jak rozumiem, to jest tak, że każdy napęd rządzi się swoimi prawami. Trochę inaczej będziesz reagował tutaj, jadąc z O, to jest napędem rajdowy styl. jadąc z Słyszysz samochodem. pracę gazem? Tak.
Musiałem trochę odpuścić, Troszkę odpuściłeś, ale znowu dałeś, ale tak? odpuściłem dlatego, bo już czułem, że z napędu dostaję za dużego spina tyłu i musiałem to skorygować. Ale to jest takie falowanie tym gazem, a nie when. Ale inaczej będzie się to odbywało w samochodzie tylnonapędowym, inaczej w przednionapędowym, a jeszcze inaczej w niestałym napędzie czteronapędowym, tylko na przykład na Haldexie opartym, Dokładnie, gdzie z tylko do dopinanym 50% napędem. będziesz mógł mieć na tyle, nie? Trzeba to zrozumieć, że te różnice są duże. No tył, tak jak ty masz super przyzwyczajenia swoje, jak Tak. cię zamiata, no to jednak musisz sobie podbijać Pulsacyjnie, tym gazem. zawsze. Jak jest za grubo, to musisz zejść zupełnie. A tutaj, jak jechaliśmy tą dwójkę, co mówiłeś, że już jesteśmy prawie w trawie, gdybym ja nie został na zaklepanym gazie, to by nas nie było. No i właśnie po to są takie szkolenia jak Audi Driving Experience i po to jest Kościół, żeby też Do usług. trochę pokazać. Wracając do samej Audioli, jeszcze takie krótko podsumowując przynajmniej ten torowy odcinek. Ja jestem absolutnie w szoku, jak drobne zmiany de facto, niewielkie zmiany. Inny zawias, troszkę inaczej ustawiony ten centralny mechanizm różnicowy są w stanie zmienić charakter samochodu. Wręcz odelżyć go nie tyle fizycznie, odjąć tych kilogramów, co po prostu inne ustawienie sprawia, że ten samochód ma inny balans na przodzie, inny na tyle, zupełnie inaczej przenosi masę przez sztywniejsze sprężyny i przez sztywniejsze stabilizatory. Lepiej czuć też jest to auto moim zdaniem, przez te sztywniejsze, w układzie kierowniczym nic nie zmieniono, ale sam sztywniejszy stabilizator moim zdaniem powoduje, że on inaczej się zaczyna, inny masz feeling z prowadzenia tego samochodu. Zdecydowanie i słuchaj, to jest samochód, którym możemy naprawdę mocno się pobawić na torze, ale za chwilę równie dobrze możemy jechać w trasę I cię właśnie, zmęczy. I właśnie tego jestem ciekaw i teraz ja sobie pojadę nim w trasę, żeby zobaczyć jedno, czy ten zawias Cię tutaj nie zmęczy. Bo pamiętaj, że w RS6 Ty masz z pneumatyką i czy miałeś pneumatykę, czy miałeś tylko tego RS Plus Ride Control, to zawsze tam było tak, że ten samochód gwarantował Ci super komfort jazdy. Ten idealnie z tym zawieszeniem sprawdza się na torze, a jeszcze pamiętajmy o tym, że wiesz jak to jest z dobiciem, odbiciem, regulacją wysokości. Zmieniasz masę samochodu na przodzie i na tyle, zmieniasz jego charakterystykę prowadzenia w zakrętach i de facto jak ustawisz tutaj samochód sobie po swojemu i lubić pojeździć bokami i Ci nie szkoda opon, to on będzie jeszcze bardziej zamiatał tym tyłem. I jeżeli tak go ustawisz pod swoje preferencje, zdecydowanie tak. No, dokładnie. Ale wyjściowo uważam, że jest naprawdę dobrze. Zajebiście jest. Dobrze? Kurna, powiem Ci, cieszę się, że nam popadało, bo można było dokładnie jeszcze lepiej to poczuć, nie? Czy pan życzy jeszcze okrążenie, czy zjazd? Zjazd, ale tam do bazy zjazd. Emocje opadły, torowe, trochę ochłonąłem, natomiast nie zmieniam zdania. Absolutnie najlepiej prowadzące się RS6, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia, o lekkość prowadzenia, o preferencję jednak tyłu wyraźną, tylko znowu, tak jak Michał powiedział, trzeba nauczyć się takim samochodem trochę inaczej jeździć niż na przykład tylnonapędówką. Ja popełniam sporo błędów przy tym, no ale oczywiście błędów nie popełnia ten tylko, co nic nie robi. To, czego się bardzo obawiałem, to tego gwintowanego zawieszenia na takiej normalnej drodze, bo z gwintem jest często tak, że twardo ustawiony jest, właśnie taki jak na tych poprzecznych nierównościach. Jak powiem Wam, jedziecie po nierównej drodze, tak jak teraz tutaj, widać gdzieś tam niedoskonałości jej, to jest naprawdę spoko, nic się nie dzieje. Ale przez progi zwalniające tym autem należy przejeżdżać, tak, w taki sposób, te poprzeczne, bo jak przejeżdżacie szybciej, to jest tak. Jakbyśmy nie mieli opon na felgach w ogóle. I to jest też specyfika takich właśnie zawieszeń gwintowanych na tradycyjnym amortyzatorze, ale na sztywniejszej sprężynie. Że one jednak są lepiej skrojone pod motosport niż jakiekolwiek zawieszenia adaptacyjne czy jakiekolwiek zawieszenia pneumatyczne. W motosporcie, w samochodach, które jeżdżą po torach, w ogóle nie stosuje się czegoś takiego jak adaptacyjny zawias albo pneumatyka. Nie! Tam są właśnie takie zawieszenia, w których możecie sobie indywidualnie ustawić i wysokość samochodu, i poziom dobicia, i poziom odbicia. Natomiast nawet jak się jedzie po takiej drodze z niewielkimi prędkościami, ale z zakrętami, to zawieszenie, mam wrażenie, dodało temu samochodu, temu autu lekkości po prostu.
lekkości w samym prowadzeniu. W zasadzie to była jedyna rzecz, którą chciałem sprawdzić w tym samochodzie, czyli to zawieszenie, jak ono będzie w normalnych warunkach funkcjonowało i tak jak powiedziałem, poprzecznych nierówności, dziur takich większych absolutnie nie lubi, natomiast nawet kiedy droga jest nierówna, kiedy są kolejny, kiedy gdzieś tam są jakieś drobniejsze niedoskonałości właśnie wynikające z nierówności bardziej terenu, to on sobie z tym radzi bardzo dobrze, jest bardzo komfortowy. Na autostradach i na drogach szybkiego ruchu nie poczujecie w zasadzie żadnej różnicy w prowadzeniu, może jedynie czasami na łączeniach, na wiaduktach są takie łączenia zrobione, tam czasami one są nierówno zrobione, faktycznie tutaj może być sztywniej, no ale nie macie takich łączeń co 500 metrów czy co kilometr. Poza tym to jest po prostu RS6 Performance, zajebiście wykończona, taka, w której podoba mi się nadal ta deska rozdzielcza, w której nie podoba mi się ilość piano. Tutaj to jeszcze ok, bo tu rzadko dotykacie, ale tutaj na tym już są gdzieś drobne ryski i to nie jest fajne. To należałoby okleić, to należałoby jakoś zabezpieczyć albo polerować co jakiś czas, bo podobno do polerki to się nadaje. Mnie akurat intuicyjność obsługi tego się podoba, choć w tych nowszych Audi jest jeszcze lepsza, w tych Audi nowszych jest więcej zdecydowanie funkcji, możliwości, zarówno online, jak i offline. Tutaj to mamy i mniejsze niż w nowych Audi, ale podoba mi się to, że pozostał ten panel do obsługi klimatyzacji, bo on akurat działa naprawdę dobrze. Tutaj macie przyporządkowane niektóre najprostsze funkcje, których używacie, więc to spoko. Bardzo spoko fotele. Czuć, że one będą doskonale trzymały na zakrętach i tak robią, na przykład na torze, bo macie nawet tutaj na wysokości ramion świetne trzymanie, rewelacyjne trzymanie boczków. Przy czym ja mam to dopasowane tak idealnie, bo niczego bym nie zmienił. Nie poszerzyłbym tego boczku i nawet go nie zwęził, natomiast sam fotel trzeba sobie zdawać sprawę, że nie ma regulacji boczków, więc nie każdemu będzie on odpowiadał. Niektórzy może będą w nim latali, a niektórych boczki będą uciskały. Oczywiście jest przycisk RS, zawsze żałuję, że on nie jest czerwony i gdzieś tak jak w BM-kach M umieszczony tutaj, że nie jest taki wyrazisty, rzucający się w oczy, podkreślający charakter tego samochodu. Natomiast można sobie ten przycisk RS zaprogramować w zasadzie w dwóch ustawieniach, bo jest RS1 i RS2 i mamy napęd, układ kierowniczy, dźwięk silnika, quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym, czyli albo sportowe, albo komfortowe. Kiedy wchodzimy w to zrównoważone i komfortowe, no to mniej momentu obrotowego przekazuje na tylną oś i wtedy nie można tak ładnie się pobawić, jak dzisiaj się z Kościuchem bawiliśmy na torze. No, uwielbiam ten samochód. A nie zawsze tak było. Naprawdę, RS6 już tej generacji, ale pierwsza, przed liftingiem, bez dopisków performance i jakichkolwiek innych, nie zrobiła wcale na mnie dobrego wrażenia. Testowaliśmy to auto tutaj na Silesia Ringu, tych kilka lat temu dobrych i wniosek był taki: zdecydowanie za ciężka, zdecydowanie zbyt podsterowna, zdecydowanie nie prowadząca się jak samochód taki, którym moglibyście się pobawić, a jednocześnie czegoś nauczyć na torze. Natomiast po liftingu RS6, szczególnie z dopiskiem performance, zaskakująco się zmieniła. Stała się bardziej spontaniczna. Pokombinowano w tym centralnym mechanizmie różnicowym i już była autem prowadzącym się bardziej jak WRC. Mimo dużej masy, którą nadal było czuć, to lubiła sobie wyjechać troszkę tyłem, to mniej było tej podsterowności, a tutaj wyniesiono to na jeszcze większy poziom. Ten samochód naprawdę śmiało może służyć do zabawy na torze, szczególnie, i tutaj podkreślam, szczególnie w momencie, kiedy mamy mokro, kiedy mamy śnieg, kiedy jest lekko ślisko, bo wtedy daje najwięcej frajdy i też najwięcej uczy. To, co dzisiaj Michał powiedział. Takimi autami jeździ się trochę inaczej niż na przykład tylnonapędówkami i fajnie jest to zrozumieć i móc to poczuć. W momencie, kiedy pewne rzeczy mi przekazał, to naprawdę tym autem można po prostu jechać długim slajdem, mając wyprostowane przednie koła i tylko po prostu wciskając mu gaz. To jest niesamowite. I ta nadsterowna tendencja jego, to, że czujecie ewidentnie, że tam poleciało więcej tego momentu obrotowego jeszcze niż w przypadku Performance'a, że więcej jest tam koni mechanicznych, że bardziej ten samochód wymaga od Was uwagi w każdym zakręcie, kiedy się ustawiacie i takiej precyzji. A przede wszystkim
wszystkim, to co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że to auto wydaje się z pół tony lżejsze niż jest w rzeczywistości. Usztywnienie stabilizatora, zastosowanie tutaj innego zawieszenia tak poprawiło jakość prowadzenia, że kompletnie nie macie poczucia, że prowadzicie auto, które waży 2 tony 100. Naprawdę. Piękne zakończenie produkcji tego modelu w tej generacji. Teraz można już tylko czekać na RS6 nowej generacji, bo ponoć takie będzie. No i życzę Audi, żeby nie zrezygnowało z V8. Życzę, żeby nie poszło w kierunku, w którym poszło BMW, czyli łączenia z tego wszystkiego z silnikami elektrycznymi. Żeby nie poszło w podnoszeniu masy, bo to auto jest idealnym przykładem tego, że w tego typu autach nie liczy się tylko moc. Jeżeli one mają dostarczać Wam frajdy z jazdy, to jednak i przekazanie napędu, i układ kierowniczy, i lekkość prowadzenia są absolutnie kluczowe. I to wszystko Gietek ma.